And I think the confidence is increasing as he goes through. He's normally exceptional when it comes to Farmer's Walk with the 100. Almost easier work with the 130. On the rope, he's fighting still. That is it for the Polishman. Come on, Mateusz! To the shoulders, not as efficient as he'd like to be, but he presses it, no problem. And we need to check the time. Dzień dobry wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówię i podsumuję zawody Magnus Ver Magnusson, w których brałem udział. Były organizowane na samej Islandii pod gołym niebem przez legendę Magnusa Ver Magnussona, czyli czterokrotnego mistrza świata strongman. Na zawody zgłosiło się aż 15 zawodników, mieliśmy 9 konkurencji. Zawody były podzielone na 3 dni, po 3 konkurencje. Każda konkurencja odbyła się na dworze pod gołym niebem. Chcę zaznaczyć tutaj, że warunki były bardzo, bardzo trudne, ponieważ przyszła tam bardzo surowa zima, temperatura była ujemna, dodatkowo wiatr utrudniał nam wszystkim. Dlatego bardzo te zawody zapadły w mojej pamięci, były bardzo, bardzo trudne. Dobra, zaczniemy może od pierwszej konkurencji. Było to wyciskanie na barki, na maksymalny ciężar. Mieliśmy tutaj 3 podejścia. Do wyboru było około 10 bloków, różnych kamiennych bloków przede wszystkim, trzeba tu zaznaczyć. Jest to dużo trudniejsze wyciskanie niż bloka stalowego, który miałem na siłowni, ponieważ każdy kamień był różnie wyważony, były to po prostu krzywo łupane kamienie. Dodatkowo były też oblodzone, więc bardzo śliskie. Z tego co pamiętam, ja wyszedłem od razu na 122, patrząc na to, ponieważ 122 bardzo przypominał blok mój, który miałem na siłowni, czyli był bardzo wymiarowy. Nie był za krótki, nie był za długi, więc tutaj idealnie mogłem sobie rozłożyć siłę. Wiedziałem, że to podniosę, ponieważ w domu treningowo robiłem 160 kg na stalowym, także tutaj byłem przekonany, że wyjdzie dość fajnie. Pierwsza próba była zaliczona, udana. Jako nieliczny zawodnik, chyba jedyny, zacząłem od takiego ciężaru, ponieważ zawodnicy zaczynają od 100 kg, a na 120 już niektórzy kończyli. Drugim moim podejściem był blok 141 albo 2 kg. Po czym wygrałem już tę konkurencję, nikt nie podniósł więcej. Następnie zostałem namówiony na rekord świata. To prawda, nie planowałem tego robić, ponieważ są to zawody typowo na przetarcie, jak dla mnie. Gdy podszedłem do rekordu świata, kamień był bardzo, bardzo długi, gdzieś około metra i bardzo było trudno go tutaj zarzucić, ale przede wszystkim wyciskanie już nie polegało bardzo z tricepsa, gdzie ja to mam dużą siłę na wąsko. Trzeba było bardzo, bardzo szeroko ten kamień tutaj trzymać i to stanowiło duże utrudnienie. Zupełnie inne wyciskanie, którego nigdy nie praktykowałem. Pierwsze wyciśnięcie byłem bardzo wysoko, już nad głową, lecz ciężar spadł mi za głowę, ponieważ źle rozłożyłem ciężar, ułożyłem dłonie na kamieniu. Spadł za głowę, niestety nie byłem w stanie już tego uratować, ponieważ albo bym spadł z podestu, albo kamień mógł mnie gdzieś uszkodzić, mógł mnie ranić, także wolałem zostawić to. Dostałem informację, że mogę spróbować jeszcze raz, no i tak naprawdę zrobiłem to tak chcąc, nie chcąc, ale z racji tego, że byłem blisko wyciśnięcia, postanowiłem spróbować jeszcze raz. Wciągłem ciężar, blok ułożyłem nieco inaczej, pod innym już ułożeniem, na innej stronie i trochę z nim walczyłem, ale udało mi się go zablokować. Yeah! 151 kilo stone press world record, Mateusz Kieliszkowski. Bardzo się cieszę, rekord świata po 2 treningach. Bardzo, bardzo mnie cieszy. W tej konkurencji oczywiście zająłem pierwsze miejsce. Po niedługiej przerwie zaczęliśmy drugą konkurencję, czyli uchwyt Herkulesa boczny. Jest to konkurencja, którą niezbyt nad nią przepadam. Wykonuję ją na swojej siłowni. Mam też tego typu maszynę do trzymania bokiem, lecz ten chwyt boczny nie jest dla mnie najlepszy. Wolę trzymać ciężar, który idzie w dół, typu platforma, jakieś walizki, jakąś ramę. Tutaj jestem zdecydowanie lepszy. Ciężar, który mnie zrywa, niestety no nie potrafię tego wytłumaczyć, nie mam tej odpowiedniej siły. W tej konkurencji zająłem 4. miejsce. Niestety brakło mi 3 sekundy, abym był drugi. Gdybym chociaż wiedział, że dwóch jest przede mną i to są akurat tylko 3 sekundy, wydaje mi się, że zmusiłbym organizm, zmusiłbym swoje ciało, wykrzyczałbym to, dałbym się to kilka procent,
aby ten czas przebić, no i oczywiście mieć te 2 punkty, które później by mi się na pewno przydały wreszcie konkurencji. I minęło około 2 godziny, przenieśliśmy się z miejsca, gdzie mieliśmy 2 konkurencje. Teren niestety był bardzo, bardzo nierówny. Na filmach to wyglądało dużo, dużo lepiej, ale było bardzo dużo dziur, na które trzeba było uważać. No niestety ciężko jest uważać, idąc z ciężarem ważącym 180 kg. Tutaj praktycznie bez żadnej rozgrzewki, jako jedyny poszedłem do busa, który był jeszcze na miarę nagrzany, siedziałem w tym busie 1,5 godziny, czekałem na moją kolej i prosto z tego busa wyszedłem, ściągłem tylko kurtkę w koszulce do tego kamienia i zrobiłem te 2 okrążenia, co dało mi najlepszy wynik ostatecznie, ponieważ zawodnicy, którzy szli już po mnie, niestety dla mnie dobrze, nie przebili mojej odległości. W tej konkurencji zająłem 1. miejsce, co mnie bardzo cieszy. Tej konkurencji niezbyt lubię, nie przepadam za nią, ponieważ w przeszłości już to miałem i nie za bardzo mi to szło, lecz tutaj byłem dość dobrze, fajnie przygotowany, nawet miałem podobny kamień w domu w Polsce, lecz mój kamień wydaje mi się nawet dużo być trudniejszym niż ten w Islandii. Just about! He's not happy. But that's a very, very good distance. I think that's our leading distance so far. Dobra, więc zaczynamy dzień drugi. Konkurencja jog plus walizki. Jog odbył się na 20 metrów po pomoście, walizki na 16 metrów po plaży. Trzeba było przebiec z ciężarem jogiem 380 kg w jedną stronę, dobiec do walizek z powrotem i walizki przenieść po plaży na 16 metrów. Najlepszy czas oczywiście zwycięża. Walizki bardzo, bardzo nieporęczne, duże takie kawałki jakby kamieni. Jedna walizka pamiętam, że była cięższa chyba o 5 kg. Już to było czuć na jedną stronę ciągło, ponieważ no, to każdy kilogram już ma znaczenie. I po plaży dodatkowo jest to dużo trudniejsze. Walizki 130 chyba 6 i 140 chyba 2 kg z tego co pamiętam. Ta konkurencja była dla mnie jedną z najtrudniejszych, ponieważ jeśli tu chodzi o walkę moją mentalną z ciężarem, 7 miesięcy temu dokładnie, niecałe 7, urwałem na tej konkurencji na jogu dokładnie Achilles. Była to moja najlepsza konkurencja, jedna z najlepszych jakie miałem, ale niestety tutaj podchodziłem do tego z dużym ograniczeniem, z dużym strachem, z dużą rezerwą, ponieważ no, gdzieś w głowie dalej to mam, ciężko mi o tym zapomnieć, o tej kontuzji, którą nabyłem w tej konkurencji i nie jestem w stanie jeszcze iść na full z racji tego, że mam gdzieś blokadę w głowie, ale też ta moja noga jeszcze nie jest w 100% odbudowana. Łydkę mam optycznie dużo mniejszą, ścięgno jest dużo jeszcze słabsze, także ja potrzebuję dalej więcej czasu, żeby odbudować siłę, którą miałem poprzednio. W tej konkurencji zająłem dokładnie 3. miejsce. Z tego co pamiętam, w 1 sekundzie chyba zmieściło się 2 zawodników przede mną, więc tutaj wystarczyło coś tylko delikatnie, może gdzieś szybciej zrobić, ktoś by mnie przyspieszył, ktoś mi nawet krzyknął jakiś czas, żebym wiedział mniej więcej gdzie jestem, na pewno bym w stanie tę sekundę gdzieś urwać, ponieważ nie szedłem na pewno na moje maksimum. Następną konkurencją, jaka mieliśmy, rzuty workami na wysokość, z tego co mówili 4,50, nie sądzę, że było tam 4,50, było to dużo niżej, ponieważ zawodnicy rzucali bardzo lekko, od 18 do 26 kg, 6 worków. Tutaj głównie chodziło o szybkość, nie o siłę, ponieważ w tej konkurencji byłem w szoku naprawdę, aż na sam koniec poszedłem do sędziego i mówię, niemożliwe, że mam taki czas, ponieważ 16 sekund, jak dla mnie to jest no niemożliwe, żebym tak długo to robił. Wydawało mi się, że to bardzo, bardzo szybko wykonałem to zdanie i to jest jakieś 10-12 sekund. No, tutaj niestety 6. miejsce w tej konkurencji, gdzie mogłem w 100% się założyć o dużo, że tą konkurencję wygram. Zawodnik pierwszy miał 11 sekund, więc o 5 sekund mnie pokonał. To jest niesamowita przebitka. I wiedziałem, że to już nie ma żartów, skoro gdzieś jestem w czymś dobry, a nagle gdzieś tu poległem. Więc konkurencja numer 6 było to podniesienie 2 kamieni na bark i 3 kamieni przez podest. Pierwszy kamień miał około 105 kg, drugi 130 160, 165 i 170 przez poprzeczkę. Tutaj kompletnie bez żadnej rozgrzewki musiałem wyjść do tej konkurencji. W sumie nikt się do tej konkurencji nie rozgrzewał, więc to też stanowi jakieś ryzyko w tym sporcie, że nie mogliśmy się rozgrzewać, było naprawdę zimno.
ten czas, tą konkurencję wykonałem w czasie około 30 sekund. Kolejny zawodnik miał chyba 15 czy 20 sekund gorszy czas niż ja. Większość zawodników w ogóle nie ukończyła tych kamieni. Wszystkie udało mi się władować metodą One Motion na raz, więc ta konkurencja naprawdę mi podpasowała. Bardzo lubię dźwiganie kamieni, zdecydowanie kamieni naturalnych, szczególnie naturalnych kamieni. Zająłem pierwsze miejsce, komplet punktów dla mnie. Dzień trzeci, kolejne 3 konkurencje. Przeciąganie w siadzie tego dnia nad samym ranem przed straszny wiatr i takiego wiatru nigdy nie widziałem, ponieważ u nas w kraju jak wieje, to zawieje co jakiś czas, a tam wiało jakby ktoś dmuchawą dmuchał i w ogóle kompletnie wiatr nie przestawał wiać. Tutaj nie szło wytrzymać kilku minut na zewnątrz. Ludzie miejscowi to akurat normalnie to przeżyli, ale dla nas obcych, gdzie w takich warunkach nie spędzamy czasu, było to bardzo, bardzo trudne. Konkurencja, ciągnięcie w siadzie. Tutaj wiem, że jestem w tej konkurencji najlepszy, jestem nie do pobicia, lecz naprawdę byłem w szoku, co się wydarzyło. Mieliśmy tutaj ciężar zawieszony na wysoko na koparce i trzeba było to wciągać do góry. Pierwszy raz się spotkałem metodą tego typu wciągania, ponieważ przeważnie jak wciągam ciężar, to ciężar gdzieś się zatrzymuje albo przyhamowuje. A tutaj, jeśli ja puściłem, to ciężar spadał od razu w dół, czyli cały czas trzeba było trzymać pełne napięcie liny. Nie można było liny puścić na sekundę, ponieważ ciężar spadał. No i co się wydarzyło? W tej konkurencji zająłem bardzo złe miejsce jak na moje możliwości, ponieważ byłem tutaj 4, gdzie byłem przekonany, że tą konkurencję zdominuję. I co się wydarzyło, dlaczego mi to nie poszło, bo wielu mnie też pytało w tej konkurencji, dlaczego tak się wydarzyło. Wydaje mi się, że przez to, że używałem krem, który jest bardzo, bardzo rozgrzewający, jest bardzo dobrym kremem. Smaruję przede wszystkim zawsze gdzieś bicepsy, tutaj przyczepy, ścięgna, barki, kolana. Super krem, ale bardzo ciężko jest go zmyć. Przeważnie smarowałem go gdzieś przez reklamówkę, albo ktoś mi smarował rękawiczką czy coś. Tutaj tego akurat nie miałem, więc posmarowałem gołymi dłońmi. Dałem magnezję w płynie, czyli chalk w płynie i wyszedłem do tej konkurencji i czułem, że ta magnezja taka się robi dziwna, proszkowa, jakby się nie trzyma mi na dłoniach. I nie zwróciłem na to tak zbytnio uwagi, ponieważ no, to zawody jak zawody, gdzieś tam jakaś adrenalina i w ogóle. I zacząłem tę konkurencję, sędzia gwizdnął, wystartowałem i czuję, że cały czas gdzieś tracę chwyt, że ta lina mi chce uciekać. Stanąłem w takiej sytuacji tak naprawdę bez wyjścia, nie wiedziałem co mam robić. W którymś momencie myślałem, że między stopy dam linę, zablokuję lekko ją, zmienię znowu chwyt i jakoś coś przekręcę i coś jakoś pójdzie, lecz byłem totalnie zablokowany, nie wiedziałem co mam zrobić, rękę czułem, że to wszystko mi zjeżdża i niestety no odpuściłem i dalej nie wiedziałem o co chodzi, dlaczego tak się wydarzyło. W tej konkurencji zająłem 4. miejsce, więc nie byłem zadowolony, byłem naprawdę zdenerwowany, ponieważ straciłem punkty przez głupotę, po czym w kolejnej konkurencji gdzieś się kręciłem, zauważyłem, że gdzieś nawet się dotknąłem do oka i cały czas mi oko piekło i poszedłem drugi raz umyć dłonie i dalej czułem, że mam gdzieś je tłuste i dopiero wtedy gdzieś zaczaiłem, zauważyłem, że te ręce są jakby takie cały czas niedomyte, mimo tego, że dawałem mydło, starałem się dokładnie je umyć, a dalej były gdzieś tłuste, więc ta magnezja tutaj się nie czepiła. W tym raczej tkwił mój problem, ponieważ ja w tej konkurencji nigdy nie przegrałem, zawsze ją wygrywałem, więc wydaje mi się, że tu był problem w tym właśnie wszystkim. Przedostatnia konkurencja 3. dnia, czyli martwy ciąg, najtrudniejsza konkurencja jak dla mnie, jeśli chodzi o wykonanie. Dodatkowo utrudnienie, martwy ciąg z 14 cali. Zacząłem moją próbę, tutaj naprawdę byłem zdenerwowany, ponieważ no, to ćwiczenie mnie zawsze stresuje. Zaliczyłem 300 kg, lekko zrobiłem 320 Zaliczyłem również 340, gdzie byłem naprawdę w szoku, byłem szczęśliwy. Do 360 się nieco wycofałem i ustawiłem pozycję od nowa i wydaje mi się, że znowu źle troszkę się ustawiłem i dociągnąłem ciężar do kolan i już nie miałem z czego dociągnąć i odpuściłem sobie, więc w tej konkurencji no niestety miejsce aż 10. na 15. Straciłem znowu dużo punktów, których nie powinienem tracić, chociaż wiedziałem, że w martwym ciągu polegnę. Dlatego do konkurencji ostatniej wychodziłem już
przedostatni, nie byłem liderem. Konkurencja ostatnia, 4 belki nad głowę, a w najszybszym czasie 125, 145, 155, 165 kg. 2 belki z ciężarami, 2 bardzo, bardzo duże, niewygodne. Te cięższe. Do tej konkurencji wychodziłem, tak jak wcześniej wspomniałem, przedostatni, czyli musiałem iść na maksa. Fajnie, że kilku zawodników zrobiło 4 belki, co dało mi właśnie wygraną w tej konkurencji, ponieważ ja zwyciężyłem ogólnie w belkach, a zawodnik, który prowadził, spalił 4. belkę, przez to zawodnicy, którzy byli za mną, dali mi te punkty i ostatecznie wygrywam. Zrobiłem te 4 belki w chyba 30 sekund, więc dość fajnie, dość sprawnie to wyszło. No i ostatecznie wygrałem zawody chyba przewagą 4 albo 5 punktów. Pragnę podziękować przede wszystkim Polonii, Polakom, którzy przybyli. Miałem największą publiczność. To niesamowicie cieszy słyszeć polski głos na obcej ziemi. Dostałem nawet pączki od pewnej grupy, więc to jest dla mnie ogromne wsparcie. Jestem bardzo dumny, że mogę reprezentować kraj i ci ludzie dla mnie przychodzą, dla mnie kibicują. To jest no coś niesamowitego, dlatego uwielbiam zawody za granicą, gdzie Polacy przychodzą, którzy są bardzo, bardzo zjednoczeni i im bardzo zależy, żeby ten Polak wygrał. Dlatego chciałbym więcej startować za granicą i dumnie reprezentować nasz kraj. Co do mrozów, co do zimnej temperatury, chciałbym pokazać Wam kolejną rzecz, która wjeżdża na mój sklep. Czapeczki zimowe z logo. Czapki są naprawdę dobrej jakości, ponieważ chwilę je wybierałem. To nie jest czapka pierwszego rzutu. Fajnie dociskana do głowy i naprawdę fajnie leży. Wkrótce już na moim sklepie internetowym. Fajny pomysł na prezent, niedrogi. Także zachęcam Was do kupna na www.kieliszkowski.com. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, ci co jeszcze tego nie zrobili, do komentowania, lajkowania. Teraz robię sobie krótki odpoczynek, tydzień czasu i wracam do ciężkich przygotowań do Arnold Classic, które naprawdę bardzo, bardzo lubię. I tam dam z siebie wszystko i mam nadzieję, że wracamy z pierwszym miejscem ponownie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.